Cześć, dzień dobry. Mówi Dorota Frajtak z kreatywnie.com. Mam dziś dla Ciebie cieniowaną tacę z transferami marki Prima i zrobiłam taki projekt w stylu rustykalnym i musiałam przeprosić się z bejcą Lazur. Lazur to nie jest zwykła bejca. Okazało się, że jest zasadnicza różnica między lazurem a zwykłą bejcą do drewna. Otóż lazur nie farbuje tego, co znajdzie się na wierzchu. Czyli jeżeli teraz uznałabym, że chciałabym pomalować tą bejcę farbą akrylową częściowo, to spod tej farby akrylowej lazur nie będzie plamił. Tak więc zaopatrzyłam się w lazury i zaczynam od cieniowania drewnianej tacy z pięknymi słojami drewna. Pracuję wzdłuż słojów drewna i używam dwóch kolorów, oliwkowego i orzecha. Jeśli chodzi o oliwkowy, to on jest dosyć intensywny, dlatego właśnie postanowiłam go pocieniować orzechem, żeby odrobinę złagodzić tą zieleń i wprowadzić trochę brązu na kolor zielony, żeby go trochę tak przyciemnić. Maluję bardzo dokładnie całą tacę, starając się cały czas pracować wzdłuż słojów drewna. Używam miękkiego pędzla syntetycznego, bo dosyć wygodnie się nim tutaj pracuje. I w miejscach, gdzie kolory były łączone, wchodzę jeszcze tym brązem właśnie na zieleń, tak żeby ją odrobinkę przyćmić i pocieram tak, żeby te dwa kolory mi się jakby przegryzły. I teraz mam dwa transfery. Jeden to przepiękne kwiaty w kolorze jasno-różowym, a drugi to super kogucik, który również na dole ma takie motywy roślinne i tak pomyślałam, że one ze sobą jakoś fajnie pasują, dlatego tym razem sobie te transfery połączę. I cóż, no i mam tutaj właśnie kogucika, zdejmuję papier ochronny i oczywiście wcześniej taca była mocno wysuszona i po przyklejeniu zaczynam pracować za pomocą patyczka. W momencie pracy, tu na zbliżeniu widać, czasami jest tak, że transfer zaczyna sam już pracować i odchodzić, nie trzeba mu zbytnio pomagać, robi się taki jakby matowy. Akurat w tym przypadku się to udało zaobserwować i tylko dopracowuję drobne elementy i zdejmuję po kolei transfer, pozostawiając go na tacy. Widać też, jak piękne jest krycie tej ultra cienkiej folii, czyli że ciemny kolor pod spodem nie zmienia koloru koguta ani tych jasnych kwiatów. Po przyłożeniu drugiego transferu ponownie pracuję za pomocą patyczka i pocieram dokładnie cały transfer tak, żeby zdjąć wygodnie folię i po zdjęciu praktycznie ta praca dekoracyjna będzie gotowa. Zobacz, jakie to jest proste, nieporównywalnie prostsze niż dekupaż. Oczywiście też dużo więcej kosztuje, z tym nie będę w ogóle dyskutować. Tak to wygląda, produkty pochodzą ze Stanów Zjednoczonych, sam transport to ogromne koszty. Jeśli chodzi o wykończenie takiej tacy, to użyję farby krydowej La Pajarita z Hiszpanii i to będzie kolor różowy kaprys. Na początku za pomocą suchego pędzla podkreślam sobie słoje drewna, czyli cieniuję tylko brzegi tej mojej tacy i pocieram takim ruchem od siebie bardzo małą ilością farby, tak żeby tylko pocieniować, przypudrować tą moją tacę, a nie zabrudzić, a następnie za pomocą wody rozwadniam tą farbę i używam oprysków jako rodzaj dodatkowego cieniowania. W tym przypadku ten jasny kolor wydobędzie ten właśnie też kolor kwiatów. I podkreślam w ten sposób moje motywy. Po wyschnięciu pozostało mi lakierowanie. Na początku użyję lakieru ultramatowego z La Pajarity, który koresponduje też tutaj z tą farbą, ale to jakby nie ma znaczenia, on jest po prostu pięknie matowy, akrylowy i ma bardzo dobre właściwości, tylko trzeba dać mu się też utwardzić, a na koniec użyję lakieru Hard z PentArtu, który spowoduje, że na tacę będzie można kłaść gorące przedmioty. Bardzo Ci dziękuję za oglądanie. Musimy popracować nad naszym zaangażowaniem. Daj koniecznie znać w komentarzu, co myślisz o takiej pracy, czy była dla Ciebie przydatna.
Zajrzyj do mnie na media społecznościowe. Opis wszystkich produktów znajdziesz w opisie filmów. Tam jest lista i linki do tych produktów. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!